Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szybki komentarz podanych z USA z rynku pracy. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zapraszam w najbliższy wtorek na żywo na spotkanie ze mną w kawiarni Agere Contra. I będziemy rozmawiać o tym, jak wykorzystać ten kryzys, te kryzysy, które teraz są do zarabiania. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy oraz oczywiście informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte do stworzenia tego wpisu pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Szybki komentarz podanych z USA z rynku pracy. Nagrywam ten materiał nieco po godzinie 14, a wykresy zostały ściągnięte z okolic godziny 13:45, więc już będę się posiłkować informacjami o tym, jakie są kształty świec godzinowych, które oczywiście mają znaczenie. Jak widzimy, jakie są dane? Dane są wyśmienite. Payrollsy oczywiście są wyższe i to znacząco pokonały odchylenie standardowe, czyli naprawdę rynek pracy jest cały czas na dobrej drodze, żeby kontynuować tendencje wzrostowe. Private payrolls także są bardzo dobre. Manufacturing w ogóle pokonały skrajnie optymistyczne prognozy, czyli tutaj naprawdę jest wyśmienicie. Natomiast jedynie co zaskoczyło negatywnie, to stopa bezrobocia osiągnęła poziom 3,7 w październiku, a prognozy były na poziomie 3,6, ale jak wiemy, rynek bardzo rzadko się bazuje na tych wskazaniach stopy bezrobocia, zwłaszcza że ona nie pokonała swoich ekstremów sprzed paru miesięcy. No i oczywiście najważniejsze pytanie jest takie, co się stanie na rynkach finansowych, ponieważ jak widzimy, co rynek pieniężny wskazuje na te kilkanaście, kilkadziesiąt minut podanych makroekonomicznych, że zwiększyło się prawdopodobieństwo dalszych podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i teraz pas w okolicach 5,25% jest już teraz wskazywany dokładnie jako miejsce, gdzie może się zatrzymać cykl podwyżek stóp procentowych. Więc teoretycznie dzisiejsze dane powinny sprzyjać wyprzedaży ryzyka. Giełdy papierów wartościowych powinny spadać, surowce powinny spadać, bitcoin powinien spadać, a rynki takie jak warszawska giełda powinny jeszcze bardziej dynamicznie kontynuować tendencję spadkową. Na chwilę obecną reakcja jest wręcz przeciwna. Więc moim zdaniem jest to sygnał, że mamy do czynienia z bardzo silnym zwrotem na sentymencie. Nastroje inwestorów są takie, że inwestorzy liczą na kontynuację tendencji wzrostowych, że są w cenach już stopy procentowe nawet w okolicach 5% na giełdach papierów wartościowych, o czym za chwilę dojdziemy. Więc taka nielogiczna wbrew pozorom reakcja rynków świadczy o zmianie sentymentów i że jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy kontynuować te tendencje obserwowane w ostatnich dniach i tygodniach, aż do końca tego roku, ponieważ rajd Świętego Mikołaja prawdopodobnie wchodzi w kolejną fazę i przesunął się już na październik i nie czeka ten rajd Świętego Mikołaja na grudniowe sesje. Rzut oka na amerykańskie obligacje. Widzimy, że rentowności rosną, utrzymują się nad poziomem 4%. Euro-dolar zaczął bardzo dynamicznie rosnąć. Zakończyliśmy świecę godzinową nad poziomem 0,98. Świeca godzinowa nie ma większego górnego cienia, więc prawdopodobnie będziemy świadkami ruchu w góry, dalszego wyciskania i oczywiście dalsze wzrosty będą przed nami. Na rynku walutowym patrzmy także na zachowanie dolar-jena. Na chwilę obecną zaczął on bardzo mocno spadać. Jeżeli rentowności obligacji amerykańskich podczas sesji amerykańskiej zaczną spadać, to prawdopodobnie nastrój na parach związanych z jenem będzie sygnalizował umocnienie aprecjacji jena japońskiego, a oczywiście to będzie wtedy oznaczało prawdopodobnie następny atak na ważne wsparcie 146. Popyt na ryzyko widzimy także na bitcoinie. Udaje się utrzymać nad poziomem $20,000, ale nawet zbliżamy się teraz do poziomów ekstremalnych sprzed paru dni i z października i gdyby się okazało, że poziom $21,000 jest podczas dzisiejszej sesji pokonywany, to oczywiście otwiera się przestrzeń do bardzo nawet dynamicznej fali wzrostowej bitcoina. Rynek bardzo lubi, kiedy oczywiście nastawienie na ryzyko na giełdach papierów wartościowych jest szerokie, widać je przez różne klasy aktywów. W takiej sytuacji ryzyko długich pozycji wyraźnie spada.
Indeks giełdowy S&P zachowuje się na razie najsłabiej, więc być może tutaj czynniki związane z wyborami w Stanach Zjednoczonych są takimi, które będą ograniczać dzisiaj skalę potencjalnych ruchów. No, natomiast generalnie tutaj na chwilę obecną futures sygnalizują wyższe otwarcie. I oczywiście pamiętamy, że po tych ostatnich danych makroekonomicznych, po decyzji Fedu, po decyzji ECB okazuje się, że indeks S&P obronił jednak tą średnią 200-sesyjną na wykresie tygodniowym i jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby kontynuować tendencję wzrostową jako formę dyskontowania, że będziemy świadkami miękkiego lądowania amerykańskiej gospodarki, a nie jakiejś głębszej recesji. No i oczywiście wracam do tej statystyki, która pokazuje, że czwarty kwartał na przestrzeni ostatnich 30 lat na giełdach papierów wartościowych jest statystycznie najlepszy, najbardziej sprzyja wzrostom i wygląda na to, że teraz w tym roku ta statystyka się powieli, powtórzy, jeżeli oczywiście nie dojdzie do jakiegoś negatywnego zjawiska, jakiegoś scenariusza, wydarzenia, które mogłoby to zmienić, ale na chwilę obecną myślę, że po tych danych, które dzisiaj poznaliśmy, jeżeli dzisiejsza sesja będzie wzrostowa i zakończymy na Wall Street świecą, która będzie miała korzystny dolny cień, będzie zachęcała do tendencji wzrostowych, zwłaszcza gdybyśmy wrócili na poziom 3820, to w takiej sytuacji i indeks S&P także będzie sygnalizował nam nawrót tendencji wzrostowych. Czy tak będzie? Naprawdę przed nami pasjonująca sesja. Giełda niemiecka zachowuje się jeszcze lepiej, już pokonujemy ostatnie minima, ale najważniejsze wydarzenie to jest takie, że przełamujemy tą 9-miesięczną linię trendu spadkowego. Analiza techniczna będzie jednoznacznie sygnalizowała tutaj dalszą presję wzrostową, więc tutaj niemieckie akcje mogą być największym beneficjentem rajdu Świętego Mikołaja z tych głównych giełd na świecie. Natomiast to, co moim zdaniem jest najbardziej sprzyjające temu, żeby dzisiejsza sesja była korzystna dla ryzyka, to zachowanie ceny miedzi, która zaczęła bardzo dynamicznie rosnąć i wygląda na to, że ostatecznie z tej co najmniej miesięcznej konsolidacji wybijemy się górą z tej formacji trójkąta. W takiej sytuacji oczywiście popyt na ryzyko zdecydowanie powinien atakować dalej i zmniejsza się ryzyko posiadania długich pozycji. Jeżeli amerykański dolar się osłabia, jeżeli rentowności amerykańskich obligacji pójdą w dół, to poza jednym patrzymy oczywiście równolegle na złoto i w tym wypadku jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie tylko będziemy testować tą 9-miesięczną linię trendu spadkowego, ale także opór w okolicach $1680. Także złoto to jest też rynek, na który warto zwrócić uwagę, podobnie jak ropa naftowa, ale w tym wypadku utrzymanie nad poziomem $90 to jest tylko taki sygnał, że testujemy górne ograniczenie kanału konsolidacji i zbliżamy się od dołu do przełamanej wcześniej dwuletniej linii trendu wzrostowego, ale osobiście na rynku surowcowym podczas dzisiejszej sesji najbardziej zwracam uwagę na to, co się dzieje właśnie na cenie miedzi. Czy dzisiejsza sesja przyniesie nam bardzo dynamiczny ruch w górę, który będzie zmniejszał ryzyko długich pozycji i zwiększał prawdopodobieństwo dalszych wzrostów indeksów giełdowych w końcówce tego roku. I teraz dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ jeżeli popyt na ryzyko się faktycznie pojawi, to polskie aktywa powinny być kupowane. Teraz, może nie podczas dzisiejszej sesji, ale jeżeli w najbliższym czasie polskie rentowności spadną poniżej 8%, będzie to bardzo dobra wiadomość dla ryzyka. Natomiast koncentruje się przede wszystkim na rynku złotego, gdzie euro złoty i dolar złoty równolegle pokazują umocnienie, aprecjację. To jest bardzo dobra wiadomość dla giełd papierów wartościowych, ale jeszcze zamykając złotego, moim zdaniem warto obserwować dolar złotego, czy dzisiaj zamknięcie będzie poniżej 4,80, ponieważ jeżeli tak się stanie, to świeca tygodniowa będzie sprzyjała temu, żeby złoty się dalej umacniał względem amerykańskiego dolara i będzie potwierdzony ten ruch umocnienia, który jest widoczny na przestrzeni ostatnich tygodni, a wzrosty z ostatnich dni będą tylko ruchem powrotnym do linii szyi w formacji podwójny szczyt. I oczywiście to, co się teraz dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, zapiera dech w piersiach, ponieważ trwa kolejna bardzo dobra sesja. Wygląda na to, że świeca tygodniowa będzie bardzo atrakcyjna, niezwykle zwiększająca prawdopodobieństwo dalszych wzrostów, ale oczywiście technicznie najważniejsze przesłanie jest takie, że pokonujemy linię trendu spadkowego o 9-miesięcznej historii. Jeszcze raz przypominam, ta sama linia jest widoczna na DAX-ie, jest już ona pokonana
jest widoczna na cenie złota, jeszcze nie jest pokonana, natomiast na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych jest ona już pokonywana. W takiej sytuacji moim zdaniem popyt na ryzyko będzie dźwigał indeksy giełdowe Warszawy na coraz wyższe poziomy i to jest bardzo dobra wiadomość dla giełdy papierów wartościowych i widać, że jakieś dane makroekonomiczne, jakieś ryzyko nawet geopolityczne jest już w cenach i rynek chce po prostu rosnąć. Zmiana sentymentu jest bardzo dobrze widoczna, a tą zmianę generuje przede wszystkim globalne przepływy finansowe, a nie jakieś czynniki tutaj lokalne. Także zapowiada się fascynująca sesja, zobaczymy co się stanie, a oczywiście jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to raport dotyczący i cały pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie, tam na dole link w opisie. Tematem jest cały czas gaz ziemny, na którym jest bardzo wiele ważnych wydarzeń i warto to obserwować, zwłaszcza podczas perspektyw inflacyjnych. Dlatego zachęcam do tego, żeby się z nim zaznajomić. Przypominam, na dole link w opisie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, życzę dzisiaj stopy zwrotu, wszystkiego dobrego w weekend i widzimy się i słyszymy w poniedziałek o poranku. Wszystkiego dobrego jeszcze raz i pozdrawiam.